Wyobraź sobie, że jesteś teraz niemieckim żołnierzem i przez długie tygodnie widzisz taki widok. Ponura ziemia niczyja z masą kraterów po ostrzale artyleryjskim, tony błota, dziesiątki poranionych drzew. Prawdziwe pole śmierci. Widok ten praktycznie się nie zmienia. Dzień, noc. Po tygodniach obserwacji znasz położenie i kształt każdego charakterystycznego punktu. Górki czy też drzewa. Wiele byś dał, żeby móc zobaczyć pole z większej perspektywy, tak aby widzieć z lepszej pozycji ruchy wroga. Przychodzi kolejna noc, ale ta trochę różni się od innych. Następuje ostrzał artyleryjski. Rankiem ostrożnie spoglądasz z okopu na pole przed sobą. Oprócz nowych kraterów po pociskach nic się nie zmieniło. Ale czy na pewno? Właśnie tego ranka przeciwnik uzyskał możliwość obserwacji twoich pozycji z wysokości, o której jeszcze niedawno sam marzyłeś. A jak tego dokonał? Co stało się tej nocy? Jeżeli jesteś ciekawy, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Wojna pozycyjna, zwłaszcza na froncie zachodnim od 1914 do 1918, to okres, gdy armie zajęły silnie umocnione linie okopów, bunkrów i zasieków, tworząc ziemię niczyją między nimi, czyli obszar niekontrolowany przez żadną ze stron, narażony na ciągły ostrzał. Wojna pozycyjna charakteryzowała się brakiem mobilności, krwawymi bitwami zaczepno-obronnymi, masowym użyciem karabinów maszynowych, artylerii, gazów bojowych, a później też czołgów i samolotów, co uniemożliwiało przełamanie frontu i prowadziło do wyniszczenia. Jednym z kluczowych wyzwań operacyjnych na froncie zachodnim było prowadzenie skutecznej obserwacji przeciwnika w warunkach statycznej wojny pozycyjnej. System okopów, zasieków i pól ostrzału sprawiał, że każdy żołnierz, próbujący wychylić się ponad linię okopu, narażał się na natychmiastowy ogień snajperów. W odpowiedzi na ten problem armie walczących stron zaczęły rozwijać coraz bardziej zaawansowane metody kamuflażu, takie jak siatki czy też malowanie maskujące. Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań były fałszywe drzewa obserwacyjne, znane również jako camouflage trees lub observation trees. Pierwsze konstrukcje tego typu powstały w 1915 roku we Francji w ramach działalności Section de Camouflage, jednostki kierowanej przez malarza i teoretyka kamuflażu Luciena Victora Guirin de Sévola. Francuzi jako pierwsi zrozumieli, że martwe, postrzelane pnie drzew, powszechnie występujące w strefie działań artyleryjskich, stanowią idealne punkty obserwacyjne, pod warunkiem, że można je wykorzystać bez narażania życia żołnierzy. Pierwsze takie drzewo wykorzystano podczas bitwy pod Artois jako punkt obserwacyjny do kierowania ogniem artyleryjskim. Po pewnym czasie do Francuzów, będących pionierami kamuflażu wojennego, zwrócili się Brytyjczycy, którzy, jak się później okazało, wynieśli tą sztukę na wyższy poziom. Ze strony angielskiej osobą, która miała zająć się tym zadaniem, był Solomon Joseph Solomon. Urodzony w Londynie malarz w chwili wybuchu wojny był już znany z przeprowadzania swoich eksperymentów z kamuflażem w swoim warsztacie w Woolwich. W grudniu 1915 roku Solomon został wysłany do Francji, aby uczyć się rzemiosła od tamtejszych kamuflażystów. Dokładnie przestudiował techniki stosowane przez Francuzów do tworzenia realistycznie wyglądających sztucznych drzew. Solomon nie tylko nauczył się rzemiosła od Francuzów, ale także opracował plany jego udoskonalenia. Proces tworzenia fałszywego drzewa wymagał współpracy artystów, inżynierów, rzemieślników oraz specjalistów od maskowania. Najpierw wybierano istniejące drzewo, które znajdowało się w dogodnym miejscu obserwacyjnym. Następnie wykonywano jego szczegółową dokumentację fotograficzną i rysunkową, uwzględniającą kształt, strukturę kory, uszkodzenia od odłamków oraz charakterystyczne deformacje.
Na podstawie tej dokumentacji w zapleczu technicznym budowano stalowy cylinder o wysokości kilku metrów, którego zewnętrzną powierzchnię pokrywano realistyczną imitacją kory. Wnętrze konstrukcji wyposażano w drabinkę, niewielką platformę oraz wąskie szczeliny obserwacyjne, często zintegrowane z peryskopami. Całość musiała być odporna na ogień broni strzeleckiej i odłamki, a jednocześnie na tyle lekka, by można ją było transportować w warunkach frontowych. Żołnierz wewnątrz drzewa pozostawał w stałym kontakcie ze swoim przełożonym za pomocą linii telefonicznej lub kurierów. Najbardziej ryzykownym etapem była nocna wymiana prawdziwego drzewa na jego stalowy odpowiednik, tak aby o świcie wróg nie zauważył żadnej różnicy. Wymagało to precyzji, koordynacji i doskonałego rozpoznania terenu. Jako że ciężko było przeprowadzić tą operację w absolutnej ciszy, często rozpoczynano ostrzał artyleryjski, który doskonale zagłuszał odgłosy pracujących żołnierzy. Jak sprytnie dokonywano tej wymiany, widać na załączonych szkicach. Najpierw, dzięki systemowi bloczków, podnoszono fałszywe drzewo, a następnie usuwano naturalny odpowiednik, który znajdował się zaraz przed drzewem obserwacyjnym, dzięki czemu wróg nie był w stanie zauważyć tej znikomej różnicy. Z punktu widzenia wojskowego, fałszywe drzewa pełniły funkcję wysuniętych punktów obserwacyjnych umożliwiających korygowanie ognia artylerii, monitorowanie ruchów przeciwnika, ocenę stanu umocnień wroga, czy też analizę aktywności logistycznej i transportowej. Po sukcesach francuskich i brytyjskich konstrukcji technologia rozprzestrzeniła się również na armię niemiecką. Niemcy określali te konstrukcje mianem Baumbeobachter. Każda armia rozwijała własne warianty, różniące się materiałami, sposobem montażu i poziomem szczegółowości maskowania. Dziś może wydawać się to dziwne, ale w czasach, gdy nie było dronów, kamer termowizyjnych ani satelitów, takie drzewo mogło być jednym z najcenniejszych narzędzi wywiadowczych. Pozwalało widzieć to, czego wróg nie chciał pokazać, i robić to bez ryzyka natychmiastowego wykrycia. Do naszych czasów przetrwało zaledwie kilka takich konstrukcji. Jedno z najbardziej znanych fałszywych drzew znajduje się dziś w Imperialnym Muzeum Wojny w Londynie. Patrząc na nie z bliska, trudno uwierzyć, że to nie jest prawdziwy pień. Tak dokładnie odwzorowano każdy fragment kory, każdą dziurę po odłamkach. Historia fałszywych drzew to dowód na to, że wojna to nie tylko brutalna siła, ale także kreatywność, inżynieria i sztuka kamuflażu. To opowieść o ludziach, którzy w najbardziej nieludzkich warunkach potrafili tworzyć rzeczy niezwykłe. Czasem po to, by ratować życie, a czasem po to, by lepiej prowadzić walkę. Jeśli spojrzymy na te konstrukcje z dzisiejszej perspektywy, widzimy w nich coś więcej niż wojenny wynalazek. To symbol ludzkiej pomysłowości, która potrafi znaleźć drogę nawet tam, gdzie wydaje się, że nie ma już żadnych możliwości. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, a jeżeli jesteście ciekawi innych, równie interesujących historii, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.